dobry. Chciałam się zameldować i przeczuwam duże problemy dzisiaj, bo się okazało, że wszyscy się pochorowali i w biurze jest jedna osoba, która powiedziała, że jest niekompetentna, już jest kolejka. Wzięli numer telefonu, powiedzieli za pół godziny, że tak, że będą dzwonić, nie? Więc w pobliżu jest sklep, przyszłam sobie zrobić zakupy i właśnie sobie spłowiłam, że przyszłam do sklepu w wiecie w czym? W kurtce roboczej, to jeszcze takiej niezaczystej. No i tak sobie myślę, że mi to nie przeszkadza, ale sobie widzę w Polsce. Całkiem fajnie się to złożyło. Odebrałam sobie paczki, bo wiedziałam, że tutaj będę, to zamówiłam sobie rzeczy, które potrzebowałam do paczkomatu, bo zaraz za rogiem jest firma, w której sobie wypróbuję, więc pasuje. Teraz chyba kawa, co? Zmęczyłam się. Idę, piję kawę, tu mam zakupy i i moje paczki. Już niedaleko, już niedaleko. Już zapomniałam, jak to jest zostawić ciężarówkę gdzieś. I z tymi zakupami na nogach. Ja i tak sobie zrobiłam taką super ograniczoną wersję, żeby mieć tylko coś tam do zrobienia sobie, żeby w końcu przestać jeść te słodycze. Słodycze już wszystkie zlikwidowałam. Nie, ja ich nie wywaliłam z auta. Zlikwidowałam. Nie wchodźcie w szczegóły. Słuchajcie, złożyło się idealnie. Przyszłam, zrobiłam zakupy, wrzuciłam story. No i co? I już przyszedł po mnie pan, żeby podjechać pod rampę. A, może bym jakieś tacho rozpoczęła. Kurde, 10 a nie, bo kurczę, 50 minut brakuje do 11, no ale trudno, nie będę tu stała. Polska! Musimy cofnąć troszeczkę, ale żeby cofnąć, to się wyprostujemy i przełożymy bardziej na środek, bo jestem przytulona do krawężnika. Więc wiecie. Bez sensu. 1, 2. A żeby włączyć 3, to trzeba by było się zatrzymać. Czwórka. Gdzie jest czwórka? Na końcu drogi skręć w lewo Kazimierza Kamińskiego. Dobra, która by nie była. Jeszcze trochę, żeby bramy nie zabrać. Ja mam schiza na punkcie skrętu. Nic się nie bierze bez przyczyny oczywiście. Wszystko przez to, że ja czwórka jest tam aż tak. Patrzę i od razu myślę, jak to zrobić, żeby najmniejszym kosztem jechać. Kto mi zabroni na prawe lustro wjeżdżać? Do cofania na prawą stronę, to pamiętajcie, że trzeba zakasać rękawy. No nic, dobra. Trochę mi nie weszło, ale to nic, bo zrobimy tak. 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 Muszę się przestawić. Tu nie ma linii i wjechałam, jak wiecie, w tą osłonę po środku, ale się okazało, że jest za bardzo. To muszę podwójnie patrzeć, bo to jest tak, żeby postawić przyczepę i żeby od razu było w linii prosto wyprostować zestaw. Bo inaczej to się nierozłożona jest. Dobra, to będzie ok. A to teraz na pusto do domku? Nie, jadę się ładować i jadę do Cannes, do Francji. lewej strony. O, domyśliłem się, gdzie jest Cannes. Ale ładunek gdzieś tutaj koło Warszawy, czy gdzieś dalej? Nie, dalej mi tak akurat pasowało. Znaczy nie pasowało, no ale takie było akurat, no to takie wzięłam. Rozumiem, wiem, o co chodzi. To pozdrawiam, odjeżdżam na Kraków. No to powodzenia i szerokości. Dobrze, to Państwo wozi Iwonka? To ja. A, Iwonka na radiu. Świat to jest malutki, także jeszcze nie raz się spotkacie na te zbiorcze błoto. Na wspólne błoto, przepraszam. No to prawda, nigdy nie wiadomo. Albo i pod rampą nawet. Jest filmik do relacji, bo Cię złapałem tak delikatnie. Nie, na YouTube'a sobie się nagrywa. O proszę, to będę gwiazdą. No i tak to jest. Plany w transporcie cały czas się zmieniają. Jak widzicie, wystroiłam się pięknie, ładnie w kombinezon od Worldwide Couture. To jest taka firma córka Straussa, tworzona przez żonę Henninga Straussa.
bo się wprosiłam na kawę do Volvo. Wprosiłam się na kawę do Volvo, bo akurat będę mijać Volvo. I stwierdziłam, że pokażę im też już zdjęcia, jakie mamy do kalendarza, tak żeby zachęcić do wsparcia kalendarza, tak żeby zostali jednym z patronów kalendarza. Myślę sobie idealnie, nie? Zadzwoniłam rano, żeby się tak wprosić, bo to tak jednak, wiecie, trochę wcześniej trzeba by dać znać i się zapytać w ogóle, czy można. I mówię, idealnie, bo ona wpadaj i są wszyscy. O 10:30 mamy zebranie zarządu. Wpadaj, to akurat będzie fajnie się spotkać i porozmawiać. No to patrzę, idealnie, mam pół godziny z rozładunku. No i akurat będę na 10:00, tyle to na kawę, także z 20 minut pogadać. Idealnie, nie? Bo o 10:30 zaczynają spotkanie. No i słuchajcie, trochę się rozładunek przeciągnął od rana, to raz, a dwa, że jeszcze był korek na wjazd na autostradę. No i jak miałam być 20 po, to rozmawiałam jeszcze z Kingą, mówi wpadaj chociaż na 10 minut. No, ale był taki korek, że na tych światłach w ogóle wjazdowych stałam dosłownie, słuchajcie, bo to jest do zjazdu korek, nie? Także na światłach stałam 10 minut i już te całe 10 minut mi poszło. No i się wystroiłam, ale no nie będę jechać, bo i tak nie będę mogła się z nikim, z kogo znam, porozmawiać, no bo spotkanie zarządu. To co ja na tym spotkaniu zarządu bym miała robić? Tym bardziej, że to jest wewnętrzne firmy, więc niestety tym razem się nie udało odwiedzić Volvo, ale za to kupiłam sobie fajną szczoteczkę do zębów, wiecie? Ja oczywiście zawsze używam takich elektrycznych w Rossmanie. Tylko trochę fajna, trochę nie. Fajna jest, bo popatrzcie, jak ładnie wygląda i można ją nawet do torebki włożyć. Tak jak ja mam szczoteczki do zębów wszędzie. Bo cały czas gdzieś jeżdżę i tak dalej, to patrzcie, bo jest fajna. Tu ma otwarcie, to nie jest reklama, ale mi się bardzo podoba. Żałuję tylko, że nie jest ona jest tylko soniczna, co oznacza, że nie zwróciłam uwagi. Myślałam, że to się też będą jakoś tak, wiecie, poruszać, nie? Ale to tylko po prostu wibruje. Ale i tak jest fajna. Zobaczymy, jak się będzie tym myło. Cześć Iwona. Cześć. Ale generalnie do podróżowania szczoteczka idealna. Muszę sobie kupić od razu zapasową. Pierwszy raz takie widzę, bo ja zawsze poluję na jakąś fajną szczoteczkę do zębów właśnie na baterię. Ona musi być na baterię, bo ja nie będę ładować tego w aucie. No, także kawa Volvo już odpadła. W ogóle to plany były wielkie oczywiście, nie? Jezu, jakie to są korki. Plany były wielkie, rzecz jasna. I sobie myślę, wstąpię do Volvo, odbiorę paszport, żeby mieć przy sobie, bo to nigdy nie wiadomo, co mi do głowy strzeli, jaki ładunek wpadnie. Lepiej mieć przy sobie ten paszport. O, jaka kolumna policyjna jedzie. No go nie wiozą. No ale dobra, to już Volvo odpadło. Teraz zobaczę, o której mam szansę być w Opolu, żeby odebrać ten paszport, ale myślę, że to już raczej nic z tego nie będzie też. No, 15:01 w Opolu. 15 w Opolu. Urząd jest czynny do 15. Dzisiaj jest dzień, gdzie wszędzie się spóźniam o tyle, nie? Tak bywa. Najważniejsze jest to, że mam dobry nastrój i się tym nie przyjmuję. Trudno. Jakie to konsekwencje będzie mieć? Nie wiem. Zobaczymy. No trudno, nic nie zrobię. Co mam zrobić? Nic nie zrobię. Ja mam ostatnio szczęście różnych służb. Teraz na przykład dowiedziałam się, jadę sobie tutaj randóweczką, grzecznie już, że jadą za mną misiaczki, ale po cywilu. A nie bym się nie kapnęła. No to kurczę, no. Polują na mnie. Będę przykładowym kierowcą. Na mnie nie zarobią. Nie tym razem. Już ostatnio na mnie zarobili. Na bramkach, jak sobie wjechałam na Etola, zobaczcie, czy mój wiatol, w osobówce oczywiście, naprawdę nie działa. I słuchajcie, bramka się otworzyła właśnie, bo jeżeli nie śledzicie mojego Instagrama, to nie wiecie, o co chodzi. Sytuacja była taka, że wracałam po całym dniu zdjęciowym do Wolmusia swoją osobówką, autostradą i jakoś tak mnie podkusiło, że jak na Opolu zjechałam na bramki, tak pusto było całkowicie. Myślę sobie, ciekawe, czy ten wiatol stary, to urządzenie rzeczywiście nie działa. Niby wiem, że nie działa, ale ja niewierny Tomasz, ja muszę wszystko sprawdzić. Myślę sobie, jest pusto, w razie czego to po prostu sobie cofnę z bramki. Wiem, że nie powinno się, ale jestem ciekawa. No i bramka się otworzyła. Ja myślę, to chyba działają te etole jednak, znaczy wiatole jeszcze jednak.
się okazało, że kurde, tamten man nam się zabiera do wyprzedzania tej osobówki. Zaraz sobie ukolują. A gdzieś tam dalej, podobno na placu do kontroli jest cała ekipa. Inspekcja celno-skarbowa i nie wiem co jeszcze. Chyba nie wiem, że trzymają, wyprzedzają mnie. Pozdrawiam panów z... jak to się nazywa? Ja nie wiem, jak to się nazywa w ogóle. Ale tych, co jadą za mną już nie wiem ile. Po cywilu. A tu macie zakaz zaraz i co, wyprzedzicie mnie, a ja was nagram. Nie wyprzedzają mnie na zakazie. Oni wiedzą, że ja wiem i nic tu nie ugrają. Chociaż to czasami człowiek wie, a się zamyśli, zapomni. Dziękuję wszystkim kolegom na CB. Chociaż ja tak naprawdę w terenie zabudowanym raczej też jeżdżę 50. Może nie dosłownie 50, ale tak 52, 53 sobie ustawiam na tempomacie. Ja właśnie w terenie zabudowanym lubię sobie ustawiać tempomat. Więc teren zabudowany to ja akurat szanuję. Widzicie? Takim peżecikiem sobie jeżdżą. Wyprzedzili mnie. Jej, popatrzcie jaka jest piękna złota jesień. Co chwilkę gdzieś jadę przez jakieś takie lasy polskim. I to jest tak pięknie. Jak wrócę, to już tych liści nie będzie. To jest po prostu najpiękniejszy czas. Złota polska jesień. A jak w Bieszczadach teraz musi być pięknie. Nie? Co, tak w ogóle to skrócił się czas mojego przejazdu w stosunku do tego, co przewidywała nawigacja, przez to, że tam na tych zwężkach na Radomsku poszło dużo szybciej. Był korek, ale się szybciutko rozładował, także poszło dużo szybciej i w tej chwili zamiast na 15 będę na 14:30. Także duża różnica czasu. Niespodzianka, takie niespodzianki po trasie są miło widziane i przynajmniej tutaj mam teraz szansę odebrać paszport w urzędzie paszportowym. W ogóle wam ostatnio nie mówiłam, wtedy co wyjeżdżaliśmy w trasę. Ja w ogóle zapominam powiedzieć wam o najważniejszych rzeczach. O tym właśnie, że jak wtedy jechałam w trasę, zebrałam Artura, fotografa, Artura Mulaka do Chorwacji, to wtedy była wielka gonitwa, bo raz, że na załadunku zrobili mi przejażdżkę, prowadzkę po fabryce, co było super miłe. Dwa, a później, że się okazało właśnie, że ten paszport mi się skończył i na szybko poszłam do urzędu złożyć wniosek. W urzędzie się okazało, że trzeba się zapisywać na wizyty. Ja nie byłam zapisana, ale jakoś tam ubłagałam, że sytuacja jest naprawdę specjalna, bo mam wyjazd za dwa tygodnie się okazało, a mój paszport jest nieważny. Jestem kierowcą zawodowym, właścicielem firmy, przyjęłam ładunek i się wtedy sprawdziłam, że mam paszport nieważny. Wiadomo, że paszport 10 lat ważny, no to o tym się nie myśli. No i jakoś tak się okazało, że ktoś tam nie przyszedł na tą swoją wizytę, ja tam czekałam, ale to też wciąż zajęło ponad godzinę. Prawie że 2 godziny, bo przyszłam, powiedzieli, że postarają się coś zrobić, ale akurat jest przerwa o 12. No i czekam, aż się przerwa skończy. Wtedy uratowało mnie też to, bo ja poprosiłam o w trybie pilnym, bo normalnie się czeka do 30 dni, paszport musi przyjść. Normalnie powiedzieli, że około 2 tygodni. Ale w takim razie, jak ja potrzebuję mieć za 2 tygodnie ten paszport, to lepiej jest zrobić go w trybie pilnym. A żeby zrobić tryb pilny, to ja muszę mieć jakieś zaświadczenie od pracodawcy, czy w ogóle wykazać, nie? Z czego wynika to, więc ja napisałam sobie, moja szefowa mi napisała, że jestem kierowcą zawodowym i że mam jechać w trasę i potrzebuję paszportu, że ładunek jest przyjęty na moje auto i pilnie potrzebuję tego paszportu na 2 tydzień listopada. Podbiłam pieczątką swoją firmową, którą na szczęście przez przypadek zupełny przy sobie miałam, bo ja ogólnie powiem wam, że dopiero teraz sobie wyrobiłam pieczątkę. Jak firmę prowadzę od 2014 roku. Tak, ja zawsze bazuję na po prostu podpisie, nie trzeba mieć w ogóle pieczątki, ale wiadomo, że w Polsce na pieczątki wciąż jakoś, nie wiem, uwiarygadniają podpis. Chociaż pieczątkę sobie może każdy wyrobić i ja mogę sobie wyrobić pieczątkę, nie wiem, prezesa jakiego banku.
a najważniejszy jest podpis. No ale w każdym razie miałam tą pieczątkę i się okazało, słuchajcie, że jak w czwartek złożyłam to, czas jazdy 4:15, akurat sam raz. Jak w czwartek po południu złożyłam ten wniosek, tak w poniedziałek przed południem dostałam SMS-a, że paszport jest gotowy do odebrania. Także powiem wam, że ten tryb pilny jest naprawdę pilny, ekspresowy. Przecież paszport tymczasowy, bo ja w ogóle brałam pod uwagę, że tymczasowy po prostu, żeby wyrobić. On jest ważny do roku, więc nawet gdyby miał być ważny kilka miesięcy, no to w sumie mi to starczy, a jak wrócę, to sobie normalnie złożę wniosek. Ale się okazało i ten tymczasowy w ogóle też jest w ogóle prawie że od ręki. Powiedziała pani, że no tak po południu to już nie, ale tak tymczasowy, gdy przyjdzie rano, to tego samego dnia jest z odebrania. Tylko że po prostu ma dużo krótszy okres ważności. No, ale w każdym razie ten paszport mi poprzyciągał. No i później właśnie do tego był taki pośpiech z tym ładunkiem, bo było naprawdę ciasno. A co wam jeszcze nie mówiłam, to właśnie jak byliśmy na wyspie Pag, przyjechaliśmy na wyspę, tam po drodze robiliśmy całe mnóstwo zdjęć i ogólnie to był taki czas, że akurat, uderzył, Jezu, jak ten wiatr się nazywał, ja mam dobrą pamięć, ale generalnie to uderzył bardzo mocny wiatr na kilka dni i tak mówili, że ten wiatr wieje tam albo dzień, albo 3, albo 7 i później o to chodzi. No i w każdym razie drugiego dnia okazało się, że też wiał. W każdym razie przyjechaliśmy na tą wyspę, zaparkowaliśmy auto tak do zdjęć na takiej fajnej górce i było spokojnie z wiatrem. I słuchajcie, poszliśmy spać, ja spałam na górnym łóżku, chyliłam szyber dach oczywiście, żeby było trochę powietrza w kabinie i się okazało, że gdzieś o 10 zasnęłam, bo jak się położyłam, to od razu zasnęłam i o północy obudził mnie wiatr i to taki straszny wiatr, że ja w końcu już nie mogłam spać. Artur też nie spał, się okazało. Chociaż nie, ja go chyba obudziłam. Chociaż może trochę spał, trochę nie spał, już sama nie wiem. Ale ja byłam na górze i miałam szyberdach otworzony i ten wiatr tak świstał strasznie przez to uchylone okno. I ja się już naprawdę bałam, bo już tak kołysało bardzo mocno. Ja się bałam, że w końcu nas przewróci, bo stałam na pusto. Sobie się, kurde, no, że o tym nie pomyślałam. I później tak sobie leżę i myślę, no auto jest w takim raczej dołku, bo tu była droga, tam było też takie jakby wzniesienie i tam przepaść od razu. I sobie myślę, kurczę, no stoimy w dołku, nie powinno przewrócić, ale dalej człowiekowi już jak wejdzie do głowy myśl, tak koniec, nie? To zaczęliśmy gadać z Arturem, gadać jak to w takich sytuacjach, jak zaczęliśmy gadać, no to jakoś tak się już rozmowa przegłuszyła ten wiatr i na chwilę zapominałam o tym wiatrze, ale i tak nie mogłam cały czas zasnąć, więc Artur w końcu wstał. No bo mi z godnego łóżka ciężej zejść, ale zaproponował, że wstanie i pójdzie sprawdzić na pole, z której strony wiatr wieje. I się okazało, że wiatr wieje w czoło, dosłownie w czoło ciężarówki, więc to mnie kompletnie wtedy uspokoiło. To, że wiało czasami na boki, no wiadomo, że wiatr gdzieś tam czasami troszeczkę może zmienić kierunek, ale powiedział, że wieje centralnie w czoło, może tak troszeczkę, nie tak, że prostopadle, tylko troszeczkę po skosie. I to mnie uspokoiło, no ale dopiero o 3 gdzieś tam w końcu trochę przestało jeszcze wiać, ja w 3 zasnęłam, o 6 zaraz był budzik, bo trzeba było, bo chcieliśmy robić zdjęcia o wschodzie słońca, więc to była taka ciężka noc. No, powiem wam, że tam się bałam. A tyle razy jeździłam już, że tak powiem, po wiatrach, tyle razy na parkingu kabiną rusza tak jak wieje, nie? Mocno wieje, ale ten człowiek jakoś tak się nie boi, dopiero jak jest w takim otoczeniu, no to wtedy się zaczyna bać. I tak był zasięg, bo jakby nie było zasięgu, to już bym całkiem sobie wyobrażała, że jestem na końcu świata, że za chwilkę tam wyląduję i tak dalej, i tak dalej. No nic, w każdym razie historia jest właśnie taka, że jadę odebrać paszport. Udało się. No dobrze, udało się załatwić wszystko. Pauza wyszła jak zwykle trochę dłuższa. Także pany i panewki, jedziemy się ładować. Dostałam dzisiaj propozycję ładunku do Azerbejdżanu. 6000 km, bo od razu z Francji. Podobał mi się bardzo, ale całe szczęście. Trzeba mieć wizę, bo to cała Turcja jest do przejechania, więc paszport już mam, ale trzeba mieć wizę na Turcję i na Azerbejdżan. Ale wizę na Turcję, tak, kierowca, który jedzie, no wiadomo, jakoby w pracy.
jest, to musi osobiście. Ja pamiętam, jak w tamtym roku byłam osobiście w konsulacie w Turcji, żeby załatwić wizę. Tam firma musi wnioskować i różne dokumenty wypełnić. Trzeba dać tam zaświadczenie, że się należy do Związku Przewoźników. Ja nie należę, ale wystarczy, że jako podwykonawca bym miała zlecenie od firmy, która należy, to już bym mogła dostać takie zaświadczenie i wszystko generalnie ok. Poza tym, że trzeba po prostu jechać osobiście do Warszawy, do konsulatu tureckiego, czego ja już nie mam czasu zrobić. Także sprawa się wyjaśniła, bo to ładunek jest taki już od razu na za kilka dni. No ale ciekawa opcja. Napisałam od razu do już znajomych, którzy jeżdżą i znają tamte tereny. Kolega, który jeździ całe życie, jeździ gdzieś po tych właśnie wschodach, dalekich wschodach, powiedział: jedź jak najbardziej, ludzie gościnni, jest bezpiecznie. Trasa ciężka, ale ty jako kobieta jak najbardziej nie martw się, możesz jechać. Napisałam do kolegi, który zna te tereny z doświadczenia wojskowego. Napisał tylko tyle: nie, kropka. Co chyba miało znaczyć, że jest super niebezpiecznie. No i tyle. Nie ma wizy, nie ma problemu. Jedziemy do Francji, do Cannes. Ale po drodze jeszcze nie, zatankujemy się i wtedy tankowanie i wtedy cała naprzód. Chcę jak najdalej zajechać, bo poniedziałek jest wolny. Poniedziałek jest wolny, wszystkich świętych. Ja w ogóle tak sobie wszystko, wiecie co, ja w ogóle, popatrzcie, mam swoje auto i jadę w trasę na święta. Bo ja całkowicie zapomniałam, że jest coś takiego jak wszystkich świętych i że może pasowałoby sobie wolne zrobić. No nie, ja już w końcu sobie myślałam, no to wszystkie eventy już za mną. Teraz nadrabiam transport. Ale wszystkich świętych po drodze jest, to się dowiedziałam, to się kopnęłam dopiero wczoraj. Ale to też nic. Danka, piesi, nie idziecie? Jedziemy, przenosimy się w tej chwili na załadunek! No, pany i panewki, po 2 godzinach czekania wjeżdżam. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mam taki trochę dziwny dzień, taki niby wszystko idzie, niby nic nie idzie, niby czekam dużo, ale w sumie jakoś to jednak poszło, więc ja już sobie wjeżdżamy, mamy żonkę. Przyszło do mnie 2 chłopaków oglądać Volvo, 14-16 lat. Także pozdrawiam chłopaki, pewnie oglądacie. A błagam. To jest ta waga, która ostatnim razem dała produkcję mojemu Volvowi. Przez to wiem, że teraz muszę dosłownie do końca. Dobra, jestem na końcu, a teraz jeszcze muszę wyjść. Do ważenia. Dziś pani mi machnęła i kazała jechać. Dzisiaj nie będzie Volvi. Dzisiaj przyczepa nie dostaje po dupie. Dobra, mamy 2. Już tutaj ładowaliśmy towar do Grecji. Tym razem jedziemy do Francji. Ale wiecie co, w ogóle myślałam, że jadę na południe Francji, jadę na północ Francji. Ale jest mówiona, mam dobry ładunek, dobrych pieniądzach. Do Cannes. Myślę, Cannes, złapaliście, nie? Ja tam południe Francji uwielbiam. I dzisiaj dostaję zlecenie, patrzę, Cannes, ale to na północy. Ja w ogóle nie wiem, jak się czyta to. C-A-N. Wiecie, to po prostu na północy. Na północnym zachodzie, albo zachodniej północy. Jak się mówi? Ja nie wiem, jak zwykle ja nie wiem. Ja nic nie wiem. Może ja powinna robić zupełnie co innego. A nie, to ja co innego. Jak Iwona Blecharczyk mogłaby robić coś innego? Czy wy sobie wyobrażacie, żeby Iwona Blecharczyk zajmowała się czym innym i nie jeździła Volvo? Ja nie. No i mój Volvo się troszeczkę odciążył, bo dzisiaj na bazie przewaliłam. No, już nawet nie wiem kiedy, a Piomar zaczęłam nazywać swoją bazą. Trochę rzeczy z auta, wywaliłam pościel, którą Artur Mulak miał. Jak robił zdjęcia do kalendarza, jak był w trasie ze mną. Wywaliłam wina, które już kupiłam. A, do rana oddałam Aleksowi, którego nie zrobiłam zdjęcia w ogóle 2. Więc ta 2 będzie właśnie. Pamiętacie? To jest tutaj tak dosyć ciasno. Będzie cieśniutko. Ale trzeba to zrobić na prawą rajkę. Na prawą mańkę. Tu stoi naczepa. Trzeba będzie wziąć obok niej. Także ja tutaj zawsze mówię i będę zawsze powtarzać, że przy cofaniu takim precyzyjnym, jak jest mało miejsca, najważniejsze jest co?
Raz, że pozycja wejściowa, a dwa, wykorzystanie każdego centymetra. Jak na gabarytach, wtedy się liczy. Okej, i teraz wyciągnąć. Wyprostować. Brakło mi, albo nie brakło mi. Nie ma daszku. Nie ma daszku. Daszka. Aż wyjdę i wam pokażę, o co mi chodzi. Bo jak jest ciasno, to ja sobie wtedy cofam na raz. No dobra, ewentualnie jak się podprostuję, żeby przejazd był równiutko, żeby się nie musiał bujać, to na dwa. A jak jest dużo miejsca, to ja potrafię tylko felgi zarysować. Widzicie? Tak się tam wciągnęłam, ale to jest jeszcze nic. Chodziło o to, żeby tutaj wykorzystać to miejsce do końca. Także włożyłam sobie tak tutaj ciągnik. Widzicie? Przyczepa, linia, oj, zostaw. Nie cofamy do tej linii, tylko do tamtej linii. I przyczepę ustawiłam idealnie już do wkładania ją pod rampę. I jeszcze się na tutaj mogę wyciągnąć. Ale w sumie to nie będę, bo teraz muszę od razu lekko skręcać, więc jak mi auto pójdzie, widzicie? Jak mi auto będzie szło, będę skręcać po łuku, to będzie mi tam szło, zachodziło. Także wcale miejsca dużo nie ma. Jakby się wydawało. Najważniejsze, że tam nic nie mam, bo zabudową. Czyli tutaj jak będę sobie dołamywać, nie będę się musiała bać, że przy coś przyhaczę. Zresztą o czym ja mówię. Chyba i tak z tego nic nie wiadomo, nie? Ja sama nie wiem, co chciałam przekazać, ale dobra. Sobie dołamujemy. I doprostować teraz. Do linii jest ok, tylko nie do tego. Tylko nie do tej rurki, której ja tak nie lubię, ja nie znoszę rurek. Bo rurki i linie to nie zawsze idą w parze, wiecie? Dobrze. Już jest, tylko sobie teraz, wiecie co zrobię? Odciągnę i pójdę otworzyć drzwi. Patrzcie, nawet mi to dzisiaj wyszło. Nawet się to chwali. Jak to wygląda tu? No, też idealnie. Teraz jeszcze tylko trochę cofnę. O, fajnie odbiło. Ktoś mi kiedyś pytał, jak ja wiem, jak to jest, że już jestem przy rampie. No to takie, tak delikatnie trzeba i tak czuć. Jak są jeszcze gumy fajne, no to tak lekko odbiją, nie? Tutaj jak spuściłam z tego, to mi gumy odbiły. A jak nie ma już to całkowicie zniszczone, to trzeba tak powoli cofać, aż się dobije. Dobra, teraz muszę iść przygotować naczepę. Jaką naczepę? Dzisiaj miałam takie hamowanie lekko awaryjne. Volvi w korku. Sprawdzałam sobie w mapie coś i sobie podjeżdżałam i Volvi mi zahamował. No i wszystko mi poleciało, więc ja tak wszystko pozbierałam. Ja wszystko rzuciłam. Ale w sumie jest ciemno. Co muszę zrobić? Po prostu to rozłożyć gumy. Gumy antypoślizgowe, podładunek. No i w sumie to tyle. W ogóle to wiedzieliście, że te nowe paszporty mają tą pierwszą stronę. Nie mogę oczywiście pokazywać, ale ta strona jest teraz praktycznie plastikowa. No jest taka sama jak dowód osobisty. W sensie cała taka plastikowa. No i te pany i podawki załadowane. Wyjeżdżamy z firmy. Tak się zastanawiam cały czas, kurczę, czy zostać tu na noc pod firmą, czy sobie gdzieś podjechać. Mam w tej chwili prawie że 13 godzin pracy. Kręcić 11, ale nie, 11 sobie zostawię chyba. To już teraz będę miała luz. Mam tak 1800 km, wyjedziemy do Cannes na północ Francji. Mam 19 godzin jazdy. I miałam już tak praktycznie zostawać, ale sobie myślę, jak sobie zostanę, to mi później może braknąć godziny dosłownie, żeby dojechać gdzieś w jakieś lepsze miejsce, bo poniedziałek jest wolny, we Francji też. Także myślę sobie, że jutro jest piątek i sobota, czyli piątek, sobota wyjechać cały dzień. Czy w sobotę też jest zakaz w Francji, bo Francja to jest taki kraj świętolubny. Tam co fika świętują, co fika, jakie zakazy są. Muszę sobie sprawdzić właśnie sobotę. No nic, zobaczymy. Ale myślę, że sobie ujadę, choćby żeby na autostradę wyjechać. Jest czwartek, więc myślę, że w czwartek mało idzie eksportu. Więc parkingi powinny jako tako być, więc choćby tą godzinę ujechać, to mi jeszcze może ratować. Może mi jutro uratować sytuację. Dobra, teraz jeszcze tylko waga.
na wyjeździe. Uwaga, minimalną prędkością. Co? Muszę wyjść. Widzę, że to dosłownie 2 cm jest już daleko. Jademy panem, jademy. 38 ton waży. Jeszcze będę paliwo dotankowywać. A to już tu. Dobrze. Tak teraz wyjeżdżając, w sensie tak jak już wchodziłam, tak stałam i czekałam, aż mi zważą to auto. I tak sobie myślałam, jejku. Przypomniałam sobie od razu siebie za dziecka, jak ja się zawsze bałam wszystkiego. I sobie myślę, to jest środek nocy, jesień, idzie zima, idą mrozy, a ja swoją własną ciężarówką, którą własnie sama spłacam, stałam kilka godzin w jakichś polach na obrzeżach miasta i załadowałam ładunek i jadę teraz z tym ładunkiem kilka krajów dalej, 2000 km dalej. Ja nie wiem, w którym momencie to się stało, co poszło nie tak ze mną, że zamiast siedzieć w domu i dzieci bawić, to ja się włóczę po świecie nocami. Co poszło nie tak, pany? Jakiś goborrycik stołu, jaki piękny goborrycik. Co poszło nie tak? Cokolwiek poszło nie tak, już za późno, nie ma odwrotu. Chyba, że tylko nowe życie na wywcieleniu. Dobra, zerujemy sobie tutaj liczniczek. Pierwszą trasę. Wyzeruj trasę. No dobra, widzimy się później gdzieś. Bo to i tak jest ciemno, to co będziecie widzieć. Tak, to zrobimy, pany, że... To tutaj, tak? Znajdziecie parking? Ja tu pierwszy raz będę stała. Normalnie jak w Muni. Zobaczymy tylko, czy to tu prysznic. Do przodu. Zobaczymy, co tutaj jest. Taki jakiś po niemiecki. Folwark jeszcze widać. Dobry wieczór. Ile kosztuje parking? A na ile godzin? No 9. 30 zł. 30 zł. Gotówce? Już. 30 zł. 30 zł. Pani przyjdzie. Dobrze, przyjdę, no. Czajcie? 30 zł parking. Na linicie. Popatrzcie, jest czwartek noc przed wszystkimi świętymi i na wyjazd do Niemiec parkingi są zawalone. Na Filipku było kilka miejsc, ale ja chciałam jeszcze podjechać trochę, ale mogłam jednak tam stanąć. 30 zł za parking, za 9 godzin. Yeah. Jak mi to wszystko powypadało, teraz ja nie wiem, co mam w tym momencie. Kompletnie nie ogarnę. No ale tak, jak nie ma, to się bierze co jest, nie? Mógłby ktoś powiedzieć, że bezpiecznie, ale w Polsce tak czy tak jest bezpiecznie. Nie ma problemu żadnego. O Jezu, wieje. Wiecie co? Nie chcę mi się sikać. O, dobra, spoko. Tak
krzaki też są fajne. Przyznajcie, że to było trochę creepy. Co? Czy tylko mi się wydaje, że było? W Albinie będziesz się tu bać spać? Nie ma się czego bać. No nie spaliśmy, w Bułgarii spaliśmy. Pięknie pod gwiazdami będziemy spać. Jakby tylko Volvo się dowiedziało, że chciałam je wziąć do Azerbejdżanu, przyjechać z całą Turcję, nim to by było dopiero. Ojejku, ale zimno. Strasznie wieje. No i tutaj kończymy dzisiejszy dzień. Ale powiem wam, że toaleta to brakowało tego krwi na ścianach. Nie ma co was prowokować. Dobra. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.